Właśnie udaje się, żeby nagrać jakiś ładny zachód słońca, a udaje się na taki oto młyn. Takie młyny są na całej wyspie, na Barbadosie. Każda plantacja trzciny cukrowej kiedyś posiadała taki młyn. Jeszcze nie wiem, do czego dokładnie służyły. Wiem, że do jakiegoś składowania trzciny cukrowej, ale może kiedyś zrobię o tym filmik. Nie jest łatwo tu się dostać, ale spróbujemy. I już jesteśmy na górze. Trochę wieje, ale widoki są ładne. A teraz idziemy w górę, znowu w górę, przez taki trochę las tropikalny. Specjalnie ułożono taką ścieżkę, żeby można było podejść. A idziemy, żeby zobaczyć coś ciekawego, charakterystycznego bardzo dla Barbadosu. A ścieżka, którą ułożyli, jest taka. Ale po pierwsze, skąd ten budynek i dlaczego jest taki ważny? Otóż w XIX wieku, kiedy na Barbadosie wybuchały różne pożary, szczególnie na plantacjach trzciny cukrowej, postanowiono zbudować system takich wysokich budynków. No i początek XIX wieku, tutaj Barbados i okolice to był czas walki o różne wyspy, o dominację w tym rejonie przez Francuzów, wojska Napoleona i później Francji, no i Anglii. No więc postanowiono zbudować takie oto budynki. Tu widzimy jakiś system flag, które ostrzegały przed najróżniejszymi niebezpieczeństwami. Więc informowano najpierw najbliższą stację, potem jeszcze jedną stację, a wreszcie informacja docierała do stolicy. Tak to mniej więcej wyglądało. Można zauważyć, że widok z tego budynku jest na rozległy kawałek wybrzeża, bardzo trudnego do przypłynięcia, do zacumowania tam, ale jednak mimo wszystko zbudowali to, żeby ten kawałek wybrzeża obserwować. Te proste środki sprawiły, że ludzie na Barbadosie poczuli się bezpieczni, że wiedzieli o tym, co im grozi, że mogli obserwować otoczenie. Było to oczywiście z daleka od ludzi, z daleka od tłumów, w dogodnych miejscach do tego, żeby obserwować albo wybrzeże, jak w tym przypadku, albo wyspę, jak w tym przypadku. A mi się to kojarzy z pewną prawdą duchową, o takich prostych środkach, które nie wykorzystujemy. Środki te dają nam pewną wolność i wiemy wcześniej, to znaczy dostatecznie wcześnie, przed niebezpieczeństwem, że coś się złego z nami dzieje albo wokół nas. Tymi środkami są post i jałmużna. Zacznijmy może od postu. Ciekawe jest to, że no właśnie, trzeba zapłacić za niego jakąś cenę. Może nie taką jak tutaj, bo post jest tylko wtedy, kiedy nas to coś kosztuje. Posty mogą być różne, bo nie tylko może to być brak mięsa. Moja siostra na przykład by się tym bardzo nie zmartwiła. Ale może to być na przykład brak internetu,
albo taki post żywnościowy o chlebie i wodzie, albo post od muzyki. Najważniejsze jest to, żeby się oderwać, żeby się znaleźć w takim stanie trochę pustynnym, w sensie daleko od ludzi. Bo kiedy jesteśmy między ludźmi, na przykład jak teraz, to niestety nic nie zauważymy, co się dzieje w nas czy wokół nas. Taki post pokaże nam bardzo dobrze, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, albo że zbliża się coś właśnie bardzo dobrego, jakaś łaska Boża, która chce nas nawiedzić. Więc jest to bardzo dobre miejsce. Takie miejsce, ten post, to takie miejsce, taki czas, w którym rzeczywiście możemy coś odkryć na swój temat, coś przeżyć ciekawego. To miejsce nazywają Gun Hill. Prawdopodobnie dlatego, że tak dużo tu jest starych armat. I tu, i tam. Niestety wieje zbyt duży wiatr, żeby powiedzieć coś na temat analogii pomiędzy tym miejscem a Jałmużną, dlatego zejdźmy trochę niżej. Na ławeczce przy Lwie, daleko od ludzi i cywilizacji, niestety blisko mrówek, no ale jest tu cicho i spokojnie. A więc co z tą Jałmużną? Jałmużna to jest taka umiejętność zauważania potrzeb drugiego człowieka. Niekoniecznie od razu sięgania do portfela i wyjmowania jakichś pieniędzy, żeby dać ubogiemu, ale dostrzegania jego potrzeb, czego on tak naprawdę potrzebuje. Bo pieniądze, które tak chętnie dajemy, są najłatwiejszą formą pomocy. A tymczasem być może rozmowa, albo jakieś dzielenie posiłku, albo jakaś pomoc prawna, pomoc, nie wiem jaka jeszcze, może być bardziej odpowiednia. Więc dlaczego to miejsce tak mi się kojarzy z Jałmużną? Bo tutaj można obserwować całą wyspę, co się tam dzieje. Właściwie Jałmużna powinna być takim sposobem rozpoznawania potrzeb innych ludzi. Bo bardzo często ludzie o tym nie mówią, czego tak naprawdę potrzebują. A więc jeśli wyjdziemy do nich, jeśli zaczniemy z nimi rozmawiać, jeśli rozpoznamy, co tak naprawdę jest im potrzebne, to wtedy nasza Jałmużna będzie najlepsza. Wtedy najbardziej im pomożemy. No, ale do tego trzeba zainwestować czas, być może zainwestować nasze myślenie też, a to jest czasem trudne. W tym miejscu tutaj angielscy żołnierze, zaraz to pokażę, ze skały
Zrobili lwa. Z czegoś, co się nie nadawało do niczego, zrobili coś pięknego. No i symbol ich siły, potęgi. Tak nam się wydaje, że ta nasza jałmużna, czy ten nasz post niczemu nie służy. A tymczasem może nas przemienić w lwy, w bardzo silnych ludzi, którzy potrafią odnajdywać, co jest piękne w tym życiu. No i z Bożą pomocą potrafią stać się silnymi. A więc wykorzystujmy te proste metody, żeby być świętymi. Na tym kończę mój ten film i do zobaczenia następnym razem w jakimś ciekawym miejscu na Barbadosie.